Witam Was w kolejnym odcinku Stodoła Garage, a dzisiaj zajmiemy się rozbiórką tego tutaj silnika. Zrobimy mu taką małą sekcję zwłok. Ale zanim jeszcze zaczniemy go rozbierać, to musicie wiedzieć, że ten silnik przepracował 38 lat bez żadnego remontu. Więc myślę, że ta sekcja zapowiada się dość ciekawie, a więc wróćmy do początku. No i dobra, silnik już praktycznie przygotowany do zdjęcia. Pościągałem te elementy, zaraz jeszcze odkręcę tutaj butlę, ale podwieszam go pod żurawia i oddzielamy go od skrzyni biegów. Widzicie, silnik już został podwieszony na żurawiu. I teraz bardzo ważna rzecz, czyli jeżeli rozpoławiacie ciągnik, to pamiętajcie, żeby poluzować wszystkie śruby. Na początku je po prostu luzujecie. Zobaczcie, moje są wszystkie już luźne. No nie wszystkie mi da się ruszyć, bo już te gwinty są jakie są, ale wszystkie śruby poluzowałem z jednej i z drugiej strony. Dlaczego należy tak zrobić? Chodzi o to, żeby nie powodować naprężeń na jednej ze śrub, bo nie macie pewności, czy na pewno na przykład na żurawiu to dla mnie w tym przypadku dobrze wisi. I tak samo jakbyście to rozjeżdżali na wózkach, czy na pewno wszystko jest równo podparte, żeby na przykład nie okazało się, że delikatnie silnik osiądzie i wszystko zawiesi się, że tak powiem, na tej jednej śrubie, bo to może spowodować nawet tutaj pęknięcie samego korpusu skrzyni. Więc wszystko luzujecie i dopiero wszystkie śruby po kolei odkręcacie zupełnie. Więc ja oddzielam po prostu silnik od skrzyni. No i silnik wyjechał ze skrzyni biegów. Teraz co do rozpoławiania jeszcze, to możecie sobie życie uprościć, bo ten silnik Wam nie wyjdzie lekko, ponieważ trzyma go tutaj na wałku łożysko podporowe, a przynajmniej powinno, więc łatwo to wcale nie wychodzi. Więc żeby nie wbijać się jakimiś przecinakami między korpus skrzyni a po prostu blok silnika, to można sobie zamiast tutaj śrub od rozrusznika z tej strony wkręcić po prostu, jak widzicie, śrubkę. Wtedy nam ten blok zaczyna ładnie się odsuwać i mamy już przestrzeń, żeby go ewentualnie już gdzieś tam sobie delikatnie podważyć, tak, z drugiej strony. No i dzięki temu nie uszkodzicie sobie ani obudowy skrzyni biegów, ani bloku silnika. A teraz ja go chyba odstawię na jakąś paletkę i sobie to wszystko jeszcze dokładnie obejrzymy. No i dobra, przyjrzyjmy się temu wszystkiemu. Łożysko wyciskowe wygląda jak najbardziej w porządku. Nie ma śladów jakiegoś przytarcia tutaj o łapki. No, luzy na wałkach są, ale jeszcze się, także tak powiem, mieszczą w normie. Łożysko wyciskowe i tak pójdzie do wymiany po prostu profilaktycznie, ale dobrze wiedzieć, że po prostu tutaj wszystko jest po prostu w porządku. Tarcze, zresztą to jak otworzymy, to zobaczymy, no ale widać, że to wszystko jest po prostu mokre i pozalewane. Jeżeli chodzi o sprzęgło, to tarcze na pewno będą do wymiany. Zobaczymy, jak za chwilę będą wyglądały same dociski, bo właśnie zacznę od tego, że nie od czapeczek, nie od kolektorków, tylko chcę zdjąć tutaj te całe koło zamachowe, żeby ten silnik po prostu zrobić już troszkę lżejszy. Więc odkręćmy to sobie. I też procedura odkręcania tego jest bardzo podobna jak przy odkręcaniu, że tak powiem, oddzielania silnika od skrzyni biegów. Trzeba poluzować wszystkie sobie śrubki na początek, no i później je wszystkie stopniowo po kolei odkręcać, bo pamiętajcie, że tam są sprężyny, które nam odpychają tą tarczę, no i oczywiście ściskają ze sobą tarczę sprzęgła. No i teraz jeszcze w ogóle zobaczcie, jak sprzęgło było pięknie wyregulowane. Wszystkie łapki również cienko, czyli wysprzęglało i maszynę, czyli wałek WOM, i oczywiście napęd. No nie wiem, kto to tak reguluje, ale okej, nie zagłębiajmy się w to. Więc najpierw sobie ściągnijmy tą całą pokrywę i zobaczmy, co tam się dzieje w środku. No i dobra, tak to mniej więcej wygląda po wyczyszczeniu, po przetarciu. No i powiem Wam, że nie jest najgorzej.
Nie ma pęknięć, nie była przegrzana, a tutaj to jest w ogóle tak jakby zapolerowana rdza. Ale nie ma żadnych nierówności do tarcza, więc zapowiada się całkiem chyba dobrze. Jeszcze nie decyduję, czy to będę wstajał, czy nie, ale nie wygląda to po prostu najgorzej. Może przetoczę koło zamachowe, może dociski. Zobaczymy jeszcze, czy coś się może pod tym nie kryje. Może delikatnie po prostu to przetoczę. No nie wiem, zobaczymy. Rozbierajmy to dalej. Zrzucę stąd po prostu koło zamachowe i zabieramy się za górę silnika. Jak sobie odkręcacie koło zamachowe, to też pamiętajcie o tym, żeby zluzować wszystkie nakrętki. Po przeciwnych stronach po prostu po kolei sobie objechać. Zluzować też wszystko. No i teraz już można po kolei wszystkie sobie powykręcać na spokojnie. Koło łatwo nie zejdzie, ale wystarczy je delikatnie po prostu pociągnąć czy podważyć gdzieś tutaj i powinno zejść. Mamy fajne bagno. Jest tutaj zastosowane uszczelnienie labiryntowe. I szczerze mówiąc, to nie wiem, czy te uszczelnienie labiryntowe po prostu... Znaczy, w sumie to powinno być szczelne. Jeżeli jest dobrze ustawione, to powinno być szczelne. Jak wiecie, ostatnio w 30 właśnie tam zostawiłem normalnie uszczelnienie labiryntowe i tam się nic nie dzieje. No dopóki ten silnik nie ma przedmuchów, tutaj nic nie powinno się lać, nie? I tak sam nie wiem, czy lepiej jest przechodzić na te uszczelnienia gumowe, zmieniać tutaj tą pokrywę, gdzie to też łatwe nie jest czasami, bo już wymieniałem to i wiadomo, że te pokrywy czasami nie pasują, to zależy od jakiego, że tak powiem, wykonawcy mamy tą pokrywę. No mi się udało, szczerze mówiąc, za pierwszym razem, tak, że po prostu założyłem, cyk, wszystko pasowało, pięknie grało, no. No ale nie wiem, jeszcze muszę się nad tym zastanowić, czy właśnie zmieniać ten typ uszczelnienia z labiryntowego na gumowy. Możecie dać znać w komentarzu, co się Wam, że tak powiem, lepiej sprawdza. A teraz będziemy odkręcali tutaj kolektor wydechowy, kolektor wodny i kolektor dolotowy. Po kolei wszystko po prostu odkręcimy i zabierzemy się za odkręcenie tutaj głowic. No i wydech zdjęty, dolot również. Zobaczmy sobie pierwszy cylinder. Zajrzyjmy tutaj. Jak widać, ładnie, suchutko, trochę nagaru jest, ale jeszcze tak w normie. Drugi cylinder. Zobaczcie, jaki tam płat w ogóle wisi. Taki spory, przy samiutkim zaworze. No ale jeszcze tutaj takiej tragedii nie ma, nie? Tu jest w ogóle suchutko, fajnie. No i ostatni cylinder. No widać, że zawór jest lekko mokrawy. No i trochę nagaru, ale tak wszystko w normie. Tylko ten taki jakiś bardziej zanagarowany. Zobaczmy sobie w dolot. Pierwszy cylinder. No, nie jest źle. Mokrawo. Wszędzie to mokrawo, ale nie jest najgorzej. Drugi cylinder. No troszkę tego nagarku widać jest więcej. Na zaworze też jest troszkę zapocony, widać. Trzeci cylinder. Trzeci cylinder. Widzicie, co tu się wydarzyło już? Zobaczcie, jak to jest zanagarowane. Zawór tak samo mokry. No ale już sprawdzaliśmy przecież te zaworki i wiemy, że one puszczały, tak? Ale zobaczcie tu. To jest dopiero. Tutaj nawet mały paluszek mi nie wejdzie w tamtą dziurkę, żeby dotknąć, że tak powiem, zaworu. Tak to się zanagarowało. Teraz zdejmę sobie tutaj pokrywki, już mam poluzowane. Odkręcimy tutaj tą śrubkę. Zdejmujemy konika. Tylko pamiętajcie, żeby jak rozbieracie silnik, tak, to żeby to wszystko sobie układać. Równiutko. Koniki i tak samo laski. Nawet ich nie można zamienić miejscami po prostu. Wszystkie muszą wrócić na swoje miejsce. Tak samo później szklanki z rozrządu też ułóżcie sobie, żeby to się Wam przypadkiem nie pomieszało. Najlepiej sobie w jakiś karton wbić, narysować strzałkę kierunku silnika i po prostu niech to sobie leży w odpowiedniej wszystko kolejności
I tak samo te dekielki. Jak rozłożyliście silnik, to tak sobie ułożyć, żeby to wszystko było na swoim miejscu. Dobra, ja to rozkręcam i zaraz zabierzemy się za rozkręcanie, czy za odkręcanie tych głowic. No i zobaczcie sobie, ile tu jest nagaru w tych głowicach. I już Wam mówię, czym to jest spowodowane. Jest to spowodowane stosowaniem mineralnych olei. Ja nie mówię, że te oleje mineralne są złe. W żadnym wypadku. Powiem Wam, że ten silnik generalnie on jest z fabryki. Nikt przy nim jeszcze nie grzebał. I powiem Wam, że na razie mi się to sprawdza. Wszystkie śruby i tak dalej. Tutaj w tym samym silniku wszystko jest tak jakby oryginalne. Nikt tego nie rozkręcał. I zobaczcie, że to, mimo tego, że to właśnie pracowało na oleju mineralnym, taki jaki powinien tutaj być w tym silniku, no to po prostu to wszystko zostało zanagrowane. I mówię, te oleje nie są złe, bo to wychodziło tyle lat na tym oleju. Te nagary się zebrały tylko dlatego, że po prostu nikt przy stosowaniu mineralnych olei no nie robi półkanek po prostu dla tych silników. A jak widać, by się przydało. Być może, że jakby nie było tego nagaru tutaj, tak? To też by ten silnik w ogóle jeszcze dłużej działał, tak? Bo powiedzmy na przykład w ogóle zawory się przytarły czy coś tam, zaczęło to puszczać olej, bo właśnie nagar się zebrał, no i nie było prawidłowego smarowania i tak dalej, tak? Także tutaj wiele przyczyn ten nagar mógł spowodować, ale właśnie, że jeżeli chcecie stosować oleje mineralne, według mnie, no to jakąś płukankę by się przydało od czasu do czasu zalać temu silnikowi, nie? Żeby go po prostu wypłukać. Nawet przy każdej wymianie oleju myślę, żeby to nie było nic złego, jeżeli chcemy jeździć na oleju właśnie mineralnym jakimś tam. No i teraz zabieram się za odkręcanie głowic i teraz pewnie się będziecie śmiać ze mnie i powiecie, że pewnie jakieś głupotki gadam, nie? Ale generalnie odkręcam głowicę według schematu, tak? Tylko że po prostu od tyłu. Tak? Czyli jeżeli mamy tutaj 16 śrubę, no to jedziemy 16, 15, 14, 13. Generalnie te głowice, no nie trzeba stosować tutaj kolejności dokręcania, tak, bo nie mamy przykręconych kolektorów wodnych, wydechowych i tak dalej, ale po prostu, żeby tą głowicę sobie po prostu na krzyż odkręcać. I tu też nie ma tak, że odkręcam to po prostu od razu bezpośrednio. Nie, po prostu robię sobie ćwierć obrotu, tak, na poszczególnych szpilkach na krzyż, kolejne ćwierć, kolejne ćwierć, kolejne ćwierć, aż do zluzowania głowicy. Bo skoro możemy skrzywić głowicę, dokręcając ją, to tak samo możemy sobie tą głowicę uszkodzić przy jej odkręcaniu. Jest to mało prawdopodobne, ale możliwe. Więc ja te fabryczne głowice chciałem zachować w perfekcyjnym stanie i dlatego sobie po prostu po tej ćwierci obrotu te głowice będę właśnie odkręcał. Więc ja odkręcam je wszystkie sobie po kolei, powolutku, na spokojnie, nie śpiesząc się. I zaraz otworzymy tą puszkę Pandory o nieznanej dotąd sile. No i jak macie wszystko już rozkręcone, no to teraz trzeba zluzować te głowice. Wystarczy wziąć gumowy młotek, delikatnie gdzieś tutaj puknąć w obudowę z jednej, wiecie, z drugiej strony, tak? I ta głowica powinna Wam się bez problemów odkleić. Nie pchajcie tutaj między głowice jakichś śrubokrętów i tego typu rzeczy. Nie kaleczcie tych biednych głowic, bo one i tak swoje w życiu już wycierpiały. Tylko po prostu młoteczkiem je delikatnie opukać, one się rozkleją i ściągamy do góry. Jak będziecie ściągać, to nie szarpcie się z tym na hamę. Musicie to zrobić w miarę równo i powoli, żeby sobie nie pouszkadzać po prostu szpilek. Ze szpilkami jest ciężko je wykręcić, bo nawet nie ma jak tutaj zakontrować ich w tej chwili, żeby to powykręcać. U mnie dwie się wykręciły. Razem z nakrętką po prostu wylazły. I wyciągnę je po prostu i ściągam te głowice i zobaczymy, co tam się dzieje w środku. No i powiem Wam, że no jestem zaskoczony, bo na przykład na tym cylindrze czwartym powiem Wam, że jest taki, kurczę, no ledwo wyczuwalny próg, nie? Dosłownie. Ledwo wyczuwalny. Fakt, że cała ściana się błyszczy tego cylindra, honów już nie ma, no tutaj już na tym cylindrze
też tylko tak minimalnie czuć, żeby tu był jakiś prożek. Ja tu się spodziewałem po prostu dziur, nie? A tu się okazuje, że można być pozytywnie zaskoczonym. Jeżeli chodzi o te dwa cylindry, nie? Ale jeżeli chodzi o ten cylinder, no to tutaj już normalnie się paznokciem zaczepiam. Także tu jest dobrze wyryty ten cylinder, ale tylko ten drugi cylinder, bo chociaż wam powiem, że może nie czuć tego, że nie ma progu, ale czuć, że tak jakby no ten cylinder po prostu no musi być zużyty trochę, no wyjścia nie ma, no nie, ale to zużycie jest takie delikatne, nie taki próg, tak jak tutaj, że normalnie z każdej strony paznokciem praktycznie mogę się zaczepić, tak? I to nie jest o nagar, tylko po prostu o krawędź metalu normalnie, jest tak wyryta ta tuleja, ale reszta wygląda całkiem nieźle, no śmiesznie, śmiesznie. Nie wiem, rzucam go na bok chyba i będziemy tutaj rozbierać cały dół już. Zdejmę miseczkę, tylko najpierw, żeby go położyć, to sobie odkręcę tutaj filtr, obrócę go, położę na boczek i wybieramy dół. Jeszcze zanim zaczniemy rozbierać dół silnika, to jeszcze obejrzyjmy sobie te głowice. Zawory, pierwsza głowica, no pozapadane. Druga głowica wygląda podobnie, ale zobaczcie, trzecia, normalnie aż tam wpadł, aż tam głęboko siedzi. Także głowice na pewno są do zrobienia, ale miejmy nadzieję, że nie będą gniazda wymieniane, tylko może jakieś nadwymiarki się powstawia czy coś. No zobaczymy, co tam fachowcy, że tak powiem, wymyślą. I dobra, silnik na boku, także zdejmujemy michę, tak? Znowu luzujemy wszystkie śruby, odkręcamy, zdejmujemy i, że tak powiem, problem z głowy, więc trochę tych śrubawek jest, to troszkę zajmie, nie? No i miska zdjęta, zdjąłem też tylnią pokrywę od razu i powiem wam, że tak, mimo tego, że olej mineralny był lany, to smok jest czysty. Miska nie wygląda za ciekawie, bo zobaczcie, że tutaj tego nagaru w rogu się nazbierało, tak? W tych rogach gdzieś tam to sobie takie błotko, zobaczcie, pozostawało. Cały silnik jest zanagarowany strasznie. Ale nie wygląda to najgorzej. Bywało naprawdę gorzej. Tak jak w przypadku na przykład tej Ify, którą tam kiedyś miałem okazję rozbierać, a właściwie przygotowywać do wstawienia do lokomotywy. To co? Zrzucamy teraz pompę oleju, odkręcimy arterię, zdejmiemy cały smoczek, wszystko. No i zabieramy się za korbowody, zobaczymy w jakim stanie są panewki i cały wał. No i z dołu silnika wyjąłem pompę i stwierdziłem, że wykręcę szpilki. I powiem wam, że jedna się trochę uparła. Zobaczcie, tutaj już dałem 3 nakrętki i jak się stuknęło delikatnie młoteczkiem, tak bardzo, bardzo, bardzo delikatnie naprawdę, to puściła. No i jak puściła, to się wykręciła już bez problemów. No i tutaj u góry była przykorodowana po prostu i to tak chwyciło, że matko święta, gwint nie wygląda źle, chociaż nie powiem, żeby był jakoś tragicznie, że tak powiem, uszkodzony, chociaż w ogóle tak nie wygląda. No, powiem wam, że naprawdę wygląda ten gwint dobrze, ale ona się bez problemów tutaj wkręca w pozostałe otwory, także jak najbardziej ten gwint chyba jest ok. Odkręcam tą ostatnią sztukę, no i w końcu dobierzemy się za chwilę. Jeszcze tutaj wyczyszczę te powierzchnie. Normalnie szczotką drucianą wezmę, sobie to oczyszczę i po prostu będziemy wyciągali za chwilę tłoki. Syf cały wydmucham stąd i odkręcamy stopy korbowodów. Nie wyciągamy tłoki. No i wszystko już jest wyczyszczone i powiem wam, że dopiero po wyczyszczeniu teraz widać zniszczenia, niestety. Się okazało, że jednak to nagar trzymał wszystko i dlatego było takie złudzenie pod palcem, że
to nie jest zużyte. Jak już wymyjecie, to możecie sobie już wtedy obrócić swobodnie wałem korbowym, żeby ustawić dwie stopy. Kolejność nie ma znaczenia. Ja akurat tak mi się ustawiło, że są teraz dwa środkowe cylindry, dwa środkowe tłoki. Więc teraz zdejmuję tylko tutaj zawleczki i też sobie stopniowo, powolutku na zmianę te śruby będę luzował przy jednej i przy drugiej stopie. Wyciągamy te tłoki i zobaczymy, jak te tłoki wyglądają. Wypycham sobie powolutku te tłoki, tak, przez nakrętkę sobie przed łóżką i myślałem, że to była jednorazowa sytuacja, że tak powiem, ale już jeden tłok, widzicie, wyciągnąłem i teraz zobaczcie, co tu się dzieje. Drugi cylinder, znaczy przepraszam, to jest trzeci cylinder, drugi tłok, który wyciągam i zobaczcie, po prostu same pierścienie normalnie w kawałkach wypadają z tego tłoka. Zobaczcie. I to nie było pęknięte, widać teraz, bo tutaj jest taki śladek, że to już musiało pracować. Po prostu jest wygładzony. Czyli to już musiało pracować przez dłuższy okres czasu z popękanymi pierścieniami. Ciekawe, wysunie się dalej. A z tamtej strony mam przedłużkę. No nie wyjdzie. Ale zobaczmy jeszcze ten drugi, bo na tym znaczy, no tak, dobrze mówię. Na drugim cylindrze. Drugi cylinder to w ogóle zobaczcie, poszedł w strzępy. Ja się dziwię, że to w ogóle nie stanęło, ale na remont tego silnika to po prostu była ostatnia po prostu chwilka, tak? I jeszcze chwila i byłoby po nim dosłownie, no bo no już takie kawałeczki, że tutaj wypadły z tego tłoka, to jestem naprawdę w niezłym szoku. I że to no, przyjechało o własnych siłach. Nie wierzę po prostu w to. No ale dobra, wyciągnijmy pozostałe świnki. Wszystkie tłoczki zostały wyciągnięte. No i jak widzicie, pierwszy cylinder rozsypane pierścionki, drugi, trzeci rozsypane, czwarty też rozsypany pierścień. Tylko teraz paneweczki, czwarty cylinder. Katastrofa. Rozwarstwiła się normalnie panewka. Złuszczyło. I przytarło tam też, zaraz obejrzymy sobie wał, nie? Trzeci, no coś tutaj wpadło, ale generalnie jest to takie, no w miarę normalne zużycie, że tak powiem. Tutaj nie ma żadnego rowka czy coś tam, tylko po prostu jest jakaś taka smuszka. Nawet z drugiej strony, zobaczcie. Wszystko jest tak w miarę ok. Drugi cylinderek. Tutaj to nie wiem, co tu jest. Trochę syfu na pewno. Czekajcie, wezmę jakąś szmatkę, żeby delikatnie to przetrzeć. Już trochę brudna, no ale ta panewka no też takie, no normalne w miarę ślady zużycia. Na środku też jest jakiś taki nieznaczny, że tak powiem, śladek, ale też to jest w miarę gładkie. No i jedyneczka jeszcze, nieszczęsna też troszkę, bo tutaj też już niestety coś się waliło. No dobra, spójrzmy jeszcze na wał. Tak jak widać. Pierwszy cylinder, drugi, trzeci, no i ten czwarty. No będzie trzeba na pewno szlif wału robić. Nie ma innej opcji. Albo w ogóle go wymieniać, chociaż no zobaczymy, jakie jest zużycie, tak? Trzeba go po prostu będzie przemierzyć. Nie teoretyzujmy tutaj, bo to tylko sekcja zwłok, a nie tam naprawa tego silnika. Tak jeszcze co do tego zanagarowania i właśnie tych nieszczęsnych tłoków. No zobaczcie, po pierwsze, pierścienie popękane, to te zanagarowanie wcale nie musi wynikać z jakiejś nieprawidłowej eksploatacji tego ciągnika, czy właśnie używania olejów mineralnych. Po prostu ten silnik, no i zobaczcie, no, popękane pierścienie, tak? To musiało mieć takie przedmuchy, że to się w głowie nie mieści. Poza tym na poprzednim filmie, jeżeli oglądaliście, no to przecież mierzyliśmy mu kompresję, no to wiadomo, że te przedmuchy już były do tej komory silnika gigantyczne. Tak samo zanagarowanie tych kolektorów, całego kolektoru ssącego, tak, do lotów. No, też te
zaworki nie były szczelne, tak? Więc to musiało się w końcu zanagarować, prędzej czy później, tak? Z kolei jeżeli chodzi o te pierścienie, przyczyną popykantych tych pierścieni najprawdopodobniej jest po prostu lanie wtrysków, tak? Po prostu lały te wtryski jak szalone i niestety, ale doprowadziło to do pęknięcia po prostu pierścieni. A w ogóle powiem Wam jeszcze też taką ciekawostkę, że tutaj widzicie, jest zablokowany stworzeń tłokowy w samej główce korbowodu i każdy tak samo ma. Każdy tłok jest po prostu zacięty. Dopiero to po chwilce wyczaiłem, no ale każdy z tych tłoków tutaj ma zacięte po prostu stworznie w główkach korbowodu. No i wszystko właśnie powodują te lejące wtryski. Tłok się przygrzał, wszystko się przygrzało, no i niestety się pozacinało, pozapiekało. No i pierścienie powywalało. Jeszcze zobaczcie na tym tłoku, tutaj w ogóle jest, widzicie, wklejony kawałek po prostu pierścienia. Także naprawdę bardzo długo to chodziło z tymi popękanymi pierścieniami. Ja go teraz z powrotem przerzucę do pionu i wyciągniemy sobie szklaneczki, wałka rozrządu i zdemontujemy w ogóle cały wałek. Otworzyłem dekle. No niczego innego się nie spodziewałem, no. Po prostu same płaty wypadają. Tutaj to samo spadło w ogóle, jak otworzyłem ten dekiel. Także no, fajnie przywalone, fajnie. Nie powiem, że nie. I w ogóle powiem Wam, że tutaj nie do końca wiem, co się stało z uszczelką. Bo generalnie, zobaczcie, chyba nie ma uszczelki. Tak. A nie, chwila, moment. Tu coś jeszcze zostało. Jest jakaś gumcia. Jest, nie, jednak jest jakaś rozlazła guma. Bo to na pewno nie jest oryginalna gumka. Chociaż może powiem Wam, nie wiem co to w ogóle jest. Ani to silikon, ani to guma. Po prostu zobaczcie, to nie jest syf, tylko to właśnie ta guma się tak rozpadła po prostu. No, ta guma jest, no zobaczcie, to wygląda jak smurgiel. No jakaś gumka, no. Tu była jakaś gumka. No tutaj widać, że gumka wyraźnie jest, tak? A tutaj to taki jakiś wymysł. No i teraz jak odkręciłem dekle, to muszę tam te szklanki stamtąd wydziobać. Wezmę po prostu magnesik i sobie spróbuję do góry wyciągnąć. Mam nadzieję, że powychodzą bez najmniejszych problemów. A jak nie, to będę musiał to wszystko chyba wyczyścić, zanim wyciągnę je niestety. No i jednak stawianie tego bloku do pionu było trochę bez sensu robotą, bo te szklanki po prostu nie wyszły. I nie siedzą nadal w bloku, tylko zostały po prostu dopchnięte do maksa, że tak powiem, do tego nagaru, który się tam znajduje też od spodu. No i odkręcamy 3 śrubki, tak, przez ten otwór w kole zębatym. I cały wałek powolutku, delikatnie sobie obracając go, wyciągamy, wysuwamy. No i wychodzi. Krzywki nie wyglądają strasznie, ale trzeba pomierzyć ich wszystkie wzniosły i tak dalej. Wybierzmy tą całą resztę już z niego. Czyli wał, tutaj to koło pośrednie i oczywiście jeszcze tą nieszczęsną sprężareczkę, która odpowiada nam za napęd pompy wtryskowej. No i wszystkie szklaneczki wyciągnąłem, musiałem je wyciągnąć w dół. No w górę za żadne skarby nie chciały po prostu wyjść, no bo są mocno po prostu przynagarowane od dołu. No i nie ma takiej opcji, żeby to po prostu, że tak powiem, wyszło. Wszystkie, jak widzicie, są ułożone tak samo jak laski, żeby nie było wątpliwości, w którym miejscu każda szklaneczka siedziała. Nie pomylcie tego, jak sobie będziecie rozkładać. Teraz jeszcze zdejmę tutaj koło pośrednie. Należy tutaj tylko rozbezpieczyć po prostu nakrętkę, przytrzymać sobie śrubokrętem, odkręcić i zdjąć to koło. Tutaj filozofii też nie ma. No i jeszcze zostaje nam później ten napęd pompy wraz ze sprężarką. No ale najpierw koło pośrednie. Wałek pośredni wyciągnięty. Ale słuchajcie, powiem Wam, no musiałem przygrzać tą nakrętkę, bo to się tak zanagarowało, że nie chciało się ruszyć, nie?
No ale udało się ją odkręcić. No to jak odkręciłem, no to postanowiłem szarpnąć delikatnie za te kółko, a te kółko cyk i sobie wyskoczyło. I patrzcie jaki numer, nie? No bo tutaj z drugiej strony jest pierścień Seigerka. On jest po prostu rozgięty i zobaczcie co się dzieje. Po prostu to się działo tutaj na słowo honoru. Bo po prostu ten Seigerek jest rozgięty. No i od razu wyciągnąłem sobie ten wałek od napędu pompy wtryskowej i oczywiście napędu sprężarki. No żeby to zdjąć, to jeżeli macie tutaj jeszcze przykręcone koło, tak, no to wystarczy to wszystko rozbezpieczyć, rozkręcić i cały ten wałeczek po prostu wybijamy, tak? Wybijamy go, bo niestety, że tak powiem, innego wyjścia nie mamy, bo tutaj jest taki pierścionek Seigera też. I no szczerze mówiąc spróbowałem go ściągnąć, żeby wybijać sam wałek, zostawić łożysko w obudowie. No ale nawet takimi malutkimi szczypczykami nie byłem w stanie tam się po prostu dostać, więc po prostu go wybiłem i mamy to wszystko rozłożone. Zostało tu jeszcze tylko to łożysko, one wychodzi już tutaj do przodu. Więc teraz chyba odwrócę go w ogóle do góry, że tak powiem, kołami i wyciągamy cały wał. No to teraz trzeba porozbezpieczyć wszystkie śrubawki i później odkręcam je powolutku, stopniowo od zewnętrznych stron do wewnątrz. I zaraz będziemy mieli panewki główne na wierzchu i zobaczymy co tam się w nich kryje. Ok, stopy wszystkie mamy podkręcane, więc się im przyjrzyjmy. Pamiętajcie, że każda stopa ma wrócić w dokładnie to samo miejsce i to dokładnie w tej samej pozycji, więc jeżeli to rozkładacie, to ułóżcie sobie tak jak na przykład ja, że po prostu wszystko obok silnika leży. Zaraz te stopy w ogóle wrócą z powrotem do bloku, żeby mi się przypadkiem właśnie to wszystko nie zamieszało. Ale zobaczmy te panewki, tak? Od strony rozrządu dobry strzał dostała. Tutaj kolejna strzała dostała. Środkowa też dostała. Wszyściutkie po prostu dostały dobrego strzała. Patrzcie, że nawet oporowe widać, że tutaj no też kurcze dostały. No dobrze, jeszcze wyciągnę wał, to złożę z powrotem tutaj do bloku, a wał sobie odłożę tutaj na bok. No i jak tam nasz wałek? Wałek, powiem wam, że też po nim po prostu widać, po tych głównych, że tutaj delikatnie dostały. Jest czuć pod paznokciem. Słyszycie, że tutaj ten wał też mocno niestety dostał. No to co? Zostały nam już tylko tuleje tak naprawdę do wyciągnięcia. Więc co? No przerzucę go znowu na bok i rwę te tuleje. No i mam tutaj po prostu taki no kupiony specjalny ściągacz, tak, do 60. No i sobie porządnie napinam tą tuleję, oczywiście tutaj przez 2 klocki. Zresztą ja to zaraz założę, pokażę wam jak ta cała procedura wygląda. I od dołu niestety, ale muszę wziąć pręt, młot i walić, niestety. Jak to chodziło przez 38 lat na wodzie, no to co się dziwić. No zobaczcie co tutaj się dzieje, no. Jest grubo po prostu. No ale dobra. Ja zakładam ściągacz, pokażę wam jak to po prostu wygląda w praktyce u mnie. No i słuchajcie, tak to u mnie wygląda. Ten ściągacz to naprawdę jest świetna rzecz, nie? Bo bez tego wybijać te tuleje bezpośrednio, no nie powiem, że nie da się, no da się, no nie? Wszystko się da jak się chce, tak? No ale ja sobie po prostu ogarnąłem taki ściągacz. No i ten ściągacz jest przystosowany do 60, tak? Ale końcówkę ma wymienną, a końcówkę ja sobie dorobiłem po prostu z takiego ceowniczka do 30 również. I tym samym ściągaczem sobie mogę wyciągnąć tuleje od 30. Ale ten ściągacz ma jeszcze wiele zastosowań, bo jak oglądacie moje filmy, to już wiecie, że ten ściągacz wiele rzeczy zrobił. Czy przednie osie, tak? Czy zwrotnice, czy inne tego typu rzeczy, gdzie trzeba coś wyprasowywać, wprasowywać, wciągać, wyciągać i tak dalej.
No i tu mam wszystko naprawdę fest napięte, no to teraz biorę właśnie, mówię, przykładam sobie kawał pręta stolowego do samej podstawy tutaj po prostu. No i walę i powoli, powoli to wszystko wychodzi. No i słuchajcie, tuleje zostały już zwalczone. Co ciekawe, to tylko w tym 4. cylindrze jest taki muł straszny. W pozostałych cylindrach, jak widzicie, jest no w miarę czysto, można by powiedzieć, tak? No i co najważniejsze, nie wiem, czy tam zobaczycie to wszystko głęboko, ale może lepiej Wam pokażę to na samych tulejach za chwilę, bo to mnie bardzo cieszy, że te tuleje wszystkie były szczelne. Mimo tego, że to chodziło na wodzie, to zobaczmy sobie właśnie na tuleje. A tuleje, właśnie, o co chodzi? Jak widzicie, tutaj między uszczelnieniami nie ma śladów korozji. Czyli jeżeli ten o-ring trzymał, no to będzie trzymał na pewno dalej. To jest cylinder numer 1. Cylinder numer 2 to samo. Ładna, gładziutka powierzchnia, nic nie skorodowane. Cylinder numer 3 tak samo. I cylinder numer 4 dokładnie to samo. Także blok na pewno będzie jak najbardziej w porządku. No i cóż, demontaż silnika mamy za sobą, więc zostaje to wszystko wymyć, wyczyścić, pomierzyć i będziemy mogli to składać. A więc widzimy się w kolejnym odcinku.